Siema, tu wahacz. Peugeot po 4 latach od premiery aktualnej generacji 308 przeprowadził jej lifting. Zmiany nie są ogromne, chociaż na pierwszy rzut oka może się wydawać trochę inaczej. Wciąż jednak ten model ze względu na warianty nadwoziowe oraz paletę silników może być ciekawą alternatywą, jeśli ktoś nie chce crossovera. Zaczynając od palety silników, to w tym obszarze nic się nie zmieniło, ale oznacza to zarazem, że pod maską 308 może znaleźć się diesel. Co prawda tylko 1.5 Blue HDI 130 koni, ale wciąż aktualnie jakakolwiek jednostka wysokoprężna nie jest czymś oczywistym. Mamy także miękką hybrydę z benzyną 1.2 145 koni, którą dostałem do jazdy. Jest też hybryda plug-in 1.6 z mocą 195 koni albo pełen elektryk mający 156 koni i 58 kWh w akumulatorach. Jeśli chodzi o nadwozie, to mamy prezentowanego hatchbacka albo kombi, zatem kombinacji jest sporo. Przechodząc do zmian, to mój komentarz o nich na wstępie tyczył się tego, że technologicznie samochód jest zbliżony do poprzednika, za to zyskał przeprojektowany przód, który w wyraźnym stopniu zmienia jego odbiór wizualny. Mamy inny wzór grilla i zderzaków czy układ świateł i to wypada moim zdaniem na plus. Reszta bryły pozostała po staremu, ale ponieważ od premiery już miała ona fajne, dynamiczne linie, to wielkie modyfikacje nie były tutaj potrzebne, a z nowym przodem 308 wygląda moim zdaniem bardzo dobrze i też świeżo, aż można zapomnieć, że to w sumie zwykły hatchback. Do jazdy dostałem wersję GT, która trochę poprawia wygląd, ale bez trzęsienia ziemi, to znaczy dodaje dokładki na zderzaki i progi, inny wzór felg czy błyszczące ramki okien. Ostry wizualnie charakter za sprawą chociażby kształtu zderzaków 308 ma jednak wrodzony. Po liftingu z przodu 308 zniknęły pionowe LEDowe paski imitujące kły, a zyskaliśmy w zamian potrójne segmenty na górze i przeniesienie świateł głównych pod nie. Trudno mi ocenić, czy są to zmiany na lepsze czy na gorsze, pomysły są bowiem kompletnie inne. Podświetlone logo i paski wokół niego występują tylko w wersji GT. Kierunkowskazy w bocznych lusterkach prezentują się tak. Z tyłu design pozostał po staremu, przy czym w tej części nadwozia teraz światła wydają się być bardziej spójne z przednimi. Ogólnie styl oświetlenia Peugeota 308 wciąż moim zdaniem wypada naprawdę dobrze i jest po prostu odmienny niż wcześniej. Kontrowersyjnym elementem w GT może być modny ostatnio podświetlony logo. Tutaj przyznam, z tymi kreskami po bokach efekt jest nawet znośny, a nie jestem ogólnie fanem takich rozwiązań. Wraz z podświetlanym logiem pojawiają się też w 308 matrycowe światła LED i one również zarezerwowane są niestety tylko dla odmiany GT. Ich adaptacyjność polega na takim pionowym wycinaniu fragmentów wiązki, aby nie oślepiać innych kierowców i aby zarazem maksymalizować doświetlanie pozostałych obszarów drogi. Światła dobrze radziły sobie z wykrywaniem innych pojazdów, nie zauważyłem, aby pod tym kątem się jakoś gubiły czy spóźniały. Jeśli chodzi o precyzję, to ilość niezależnie wygaszanych stref zdaje się pozostać bez zmian wraz z liftingiem i jest ona wystarczająca, ale też nie jakaś bardzo duża, aby można było ją postrzegać w kategoriach jakiegoś wyróżnika tych LEDów. Pod kątem mocy też jest ok, ale bez szaleństw i boczne obszary mogłyby być trochę jaśniejsze. Całościowo jednak LED Matrix w 308 dobrze spełniają swoje zadanie i szkoda tylko, że nie można ich domówić do tańszych odmian. W kabinie 308 wyraźnych zmian nie ma i jest ona oparta o rozwiązanie iCockpit z futurystycznym projektem deski rozdzielczej oraz z niewielką kierownicą i zegarami widocznymi nad nią. Ogólnie, jeśli ktoś nie chce nudnego stylistycznie, czy to na zewnątrz, czy wewnątrz samochodu, to 308 w dalszym ciągu sprawdzi się dobrze pod tym kątem. Ja iCockpit bardzo lubię. Wynika to z faktu, że z tak niewielkiej kierownicy korzysta mi się znacznie przyjemniej niż z tradycyjnych dużych. Dodaje ona też takie powiedzmy poczucie zwinności samochodu, chociaż układ kierowniczy w 308 jakiś bardzo sportowy wcale nie jest. Ale wciąż wspominane poczucie w mniejszym i bardziej zwartym hatchbacku więcej dodaje frajdy z jazdy niż w dużych crossoverach tego producenta. Zdaję sobie jednak sprawę, że iCockpit może być mniej uniwersalny, jeśli chodzi o znalezienie optymalnej pozycji za kierownicą dla niektórych osób. Ja z tym nie miałem problemów, ale aby widzieć zegary, margines przestrzeni pomiędzy kierownicą i moimi nogami to zaledwie kilka centymetrów, zatem niewiele i każdy myśląc o takim Peugeocie powinien dokładnie sprawdzić, czy uda się znaleźć odpowiednią pozycję za kierownicą, żeby iCockpit nie zmienił się z zalety w wadę.
Dekoracyjne oświetlenie wnętrza występuje w 308 od wersji GT i względem przedlifta trochę zbiedniało, ponieważ gdy testowałem odmianę przed odświeżeniem, to podświetlone były też kieszenie w drzwiach, a teraz ten element zniknął. Reszta pozostała bez zmian, to znaczy na górze mamy bardziej wyraziste paski na drzwiach oraz taki delikatny nad ekranem. Mogłoby też coś się więcej trochę dziać na desce rozdzielczej, żeby pasowało do tych pasków drzwiowych. Można sobie sterować kolorystyką tych elementów, a jeśli chodzi o instrumenty pokładowe, to one są podświetlone niezmiennie. Jeszcze mamy również stale na biało podświetloną przestrzeń na tunelu środkowym, chociażby tam, gdzie można sobie odstawić telefon. Nie ma żadnych braków w oświetleniu, więc nie jest to jakoś przesadnie efektownie po ciemku, ale jest czytelnie, a te dodatkowe elementy świetlne trochę uroku dodają. Prezentowana przeze mnie odmiana 308 stoi na szczycie cennika i nazywa się dokładnie GT Exclusive. Jest to dodatkowa półka wyposażeniowa, która pojawiła się przy okazji liftingu. Jest ona lekko droższa, o 1900 zł od dotychczasowego GT, ale za to oferuje lepsze wyposażenie w standardzie, chociażby kamery 360 stopni, fotel kierowcy z pamięcią czy podgrzewaną kierownicę, zatem ten ruch wypada ocenić pozytywnie. W GT Exclusive nie trzeba bawić się za bardzo w konfiguratorze, bo niemal wszystko jest domyślnie dostępne, do płaty wymaga jedynie audio firmy Focal i Szyberdach. Poniżej mamy też dobrze wyposażone GT, mniej dopakowane technologicznie, ale wciąż topowe stylistycznie, a jeszcze niżej jest wyraźna luka, pod którą występują trzy z grubsza zbliżone do siebie wersje wyposażeniowe Style, Business i Allure. Już w podstawie dostaje się akceptowalny poziom z dwustrefową klimatyzacją, czujnikami parkowania z tyłu czy światłami LED. Moim zdaniem jednak rozsądniejsza przy ograniczonym budżecie jest wersja Allure albo Business z ewentualnie jakimiś pojedynczymi opcjami, których też można kilka dokupić. Do GT opłaca się według mnie dopłacić głównie za obecność matrycowych świateł LED, ale ogólnie Peugeot nie ogranicza w żaden sposób klientów, ponieważ każdą z odmian można zestawić z każdym układem napędowym, więc bez problemów można wziąć na przykład dopasione GT Exclusive i najtańszy silnik w ofercie, czyli prezentowaną miękką hybrydę. Wcześniej taka dowolność kombinacji nie była możliwa, no i też wcześniej 308 ogólnie była droższa, chociażby podstawowa wersja Style potaniała 5600 zł. Diesel wymaga dopłaty jedynie 600 zł względem tego, co ja dostałem, zatem jeśli ktoś planuje użytkować 308 głównie w długich trasach, albo po prostu lubi charakterystykę Blue HDI, to różnica w cenie zakupu nie jest odstraszająca. Jeśli ktoś jednak zdecyduje się na bazową benzynę, to dostanie miękki układ hybrydowy, który Peugeot nazywa po prostu hybrydą i ma to w sumie swoje uzasadnienie, ponieważ w przeciwieństwie do większości tego typu rozwiązań na rynku, tutaj mamy możliwość podróżowania tylko w trybie elektrycznym. Jest to jednak w ograniczonej formie dostępne względem takich powiedzmy rasowych hybryd HEV. To znaczy podczas przyspieszania spalinowiec szybko wkracza do akcji, przy umiarkowanym tempie już od okolic kilkunastu kilometrów na godzinę, ale toczyć się w korkach da tylko na prądzie. Silnik benzynowy wygasza się też wytracając prędkość, nawet gdy te prędkości są wysokie, ale wtedy wystarczy jakiekolwiek wciśnięcie gazu, aby go wybudzić. Wciąż jednak etapy tylko w trybie elektrycznym można tu pokonywać, a co aktualnie się dzieje zdradza kolor wskazania prędkości, zmiana na biały oznacza pracującą benzynę. Można też to łatwo wychwycić akustycznie, ponieważ 1.2 jest jednostką trzycylindrową, zmodyfikowanym niegdysiejszym 1.2 PureTech, który miał bardziej warkoczącą charakterystykę pracy. Aktualnie silnik został pod tym kątem poprawiony i zachowuje się kulturalniej, ale jednak jego trzycylindrowość wciąż można odczuć. Moim zdaniem jednak nie na poziomie, który jakoś realnie dokuczałby podczas jazdy, więc nie postrzegam tego za wadę, a po prostu cechę. Trudno mi z kolei jednoznacznie ocenić fakt, że w testowanym układzie napędowym domyślnie włączoną mamy pewną formę rekuperacji energii i auto po puszczeniu gazu zaczyna lekko zwalniać. Nie jest to intensywne jak w elektrykach z funkcją jazdy z jednym pedałem, ale wymaga to jednak innego operowania gazem, aby w niektórych sytuacjach zupełnie go nie puszczać, a trochę trzymać. Jest to kwestia przyzwyczajenia, więc nie jest to nic bardzo poważnego, ale możliwości wyłączenia tej funkcji nie znalazłem, a zdecydowanie powinno coś takiego być. Pod kątem dynamiki Peugeot 308 z 1.2 tak przyspieszy od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę. Osiągi samochodu są niezłe,
Nie ma co liczyć tutaj na jakieś sportowe wrażenia, ale ja jeździć mogłem bezproblemowo również na drogach szybkiego ruchu przy zachowaniu rozsądnych oczekiwań. Udział układu elektrycznego jest trochę wyczuwalny w mieście, w trasie praktycznie wcale, ale skrzynia bez oporów robi redukcję. Całościowo też pracuje odpowiednio szybko jak na moc silnika, zatem auto w porządku się zbiera, też zarzutów nie mam do płynności pracy. Wciąż jednak zdaję sobie sprawę, że nie dla każdego 145 koni będzie wystarczające, a jeśli ktoś będzie poszukiwał tutaj większej mocy, no to natrafi na problem, ponieważ jej wyraźne podwyższenie do 195 koni powiązane jest z koniecznością zamówienia hybrydy plug-in, która zarazem zwiększa cenę samochodu bardzo wyraźnie, bo aż o 23 000 złotych, a nie każdy będzie mógł wykorzystać, czy po prostu potrzebować takiego poziomu elektryfikacji. Tym bardziej, że w wariancie, który ja dostałem do testów, również osiągnąć można rozsądne spalanie. W Warszawie 308 zużywała mi około 5,5-6 litrów na 100 km, na zwykłych drogach poza miastem wyniki oscylowały wokół 5 litrów, a na drogach ekspresowych 6-6,5 litra. Decydując się na topową odmianę 308, dostaje się elektroniczne zegary z efektem 3D. Generowany jest on przez dodatkowy wyświetlacz na górze, który z kolei rzuca obraz na środku na dodatkową warstwę odbijającą i dzięki temu widać to najlepiej po zmroku, dlatego tak to demonstruję. Gdy przełączamy się po widokach, to w każdym z nich elementy na środku wystają niejako przed resztę. Bardzo ciekawy efekt. Obszar z warstwą odbijającą trochę jest widać, ale podczas jazdy, przyznam, nie zwracało to mojej uwagi. Jeszcze ja rozjaśniłem zestaw wskaźników, aby Wam go pokazać, ale gdy się trochę zmniejszy jasność, to łączenie robi się jeszcze bardziej dyskretne. Jeśli chodzi o funkcjonalność, to tak jak wcześniej mamy możliwość wyboru do 5 różnych kompozycji, gdzie można sobie umieścić różne informacje i później przy pomocy lewej manetki pomiędzy nimi się przełączać. Wszystkie te najważniejsze rzeczy związane ze śledzeniem parametrów jazdy są i też grafika jest czytelna. Można sobie wyświetlić mapę, ale tylko w przypadku fabrycznej nawigacji. Po podłączeniu Android Auto jest jedynie wskazówka, kiedy skręcić, tego typu sprawy, więc ogólnie jest ok. Jedynie mógłby mieć zarzut, że ten ekran jest dosyć mały. Przy okazji liftingu powiększenie go o 1 czy 2 cale na pewno by nie zaszkodziło. Wciskanie prawej manetki z kolei odpowiada za przełączanie się pomiędzy komputerami podróżnymi. Są dwa niezależne. Przyciskami już na kierownicy z prawej strony można sterować systemem audio. Jest też odbiór połączeń. Z lewej strony obsługuje się asystentów bezpieczeństwa. Do ergonomii tego rozwiązania nie mam zastrzeżeń. Na środku w kabinie w wersji GT mamy dodatkowy wyświetlacz nazwany iToggle z 5 różnymi skrótami, które można sobie dostrajać. Jest to ogólnie fajny pomysł, ale coraz bardziej krytycznie na niego patrzę z biegiem czasu, ponieważ po pierwsze ten 10-calowy ekran jest już dosyć mały jak na współczesne standardy i umieszczenie tutaj w każdej wersji już jednego większego wyświetlacza byłoby ok, a po drugie te skróty mogłyby być bardziej interaktywne, ponieważ można sobie różne rzeczy dostroić, ale nie zalicza się do tego chociażby zmiana temperatury. Można ustawić sobie informację, jaka jest temperatura po lewej stronie, ale nie można tego dostroić. Jeszcze w oprogramowaniu Peugeota nie jest to wielki problem, ponieważ te widgety zazwyczaj tę temperaturę zawierają. Można je sobie gdzieś tam na boku umieścić, ale odpalając Android Auto już żadnych wskazań związanych z temperaturą nie mamy, więc to by się bardzo przydało. A żeby ją dostroić, trzeba wychodzić do tego menu, ewentualnie tutaj sobie wejść w panel, ponieważ jest taki szczątkowy ten panel klimatyzacji do odparowywania szyb w formie fizycznej, ale zmiana temperatury, siły nawiewu musi odbywać się poprzez ekran, no i mogłoby to się odbywać poprzez ten dolny, gdyby był bardziej interaktywny. Pewne rzeczy można także zmieniać głosowo. Podobno po liftingu zostało to poprawione. Przyznam, przed liftingiem tego nie testowałem, ale zmień temperaturę na 22 stopnie. Chociażby tego typu operacje działają ok, niemniej jednak wciąż coś fizycznego tutaj by moim zdaniem nie zaszkodziło, skoro i tak ten ekran na pokładzie jest. Ten postulat w pewnym stopniu spełniony jest w niższych odmianach, ponieważ tam zamiast iToggles mamy zwykłe przyciski i są tam te odpowiadające też za klimatyzację. Nie miałem nigdy z nimi kontaktu, aby dokładnie powiedzieć, jak działają, bo wśród aut testowych królują jednak wersje na wypasie, ale fakt zostaje, że osoby stawiające na tańsze odmiany nie powinny mieć problemów, o których wspominałem przed chwilą. Ekran główny ma takie oprogramowanie jak wcześniej, co oznacza, że opiera się on
o możliwość personalizacji zawartości. Mamy też widgety do wyboru, tak jak na zegarach, przy czym tutaj tych widgetów jest znacznie więcej, więc można precyzyjnie sobie dostroić, co ma jak się wyświetlać i przy odpowiednim układzie nie trzeba zbyt często opuszczać tych ekranów domowych, aby te podstawowe rzeczy przy codziennym użytkowaniu sobie tutaj obsługiwać, związane z fotelami, chociażby tego typu sprawami. Oczywiście można też wchodzić pełnoekranowo, chociażby w system audio. Te animacje są moim zdaniem trochę zbyt długie, co pogarsza odczucie szybkości działania, chociaż ogólnie nie jest ona zła, interfejs jest też przejrzysty, poza trochę ustawieniami, ponieważ te kategorie tutaj są dla mnie lekko chaotyczne i to można by usprawnić, ale ogólnie ten system moim zdaniem sprawuje się ok. Jeśli chodzi o zdolności ładujące, to z przodu mamy złącze 12V oraz dwa USB w standardzie C, jedno bardziej eksponowane, drugie mniej w podłokietniku, co mocno rozczarowuje. Indukcyjna ładowarka nawet w topowych odmianach wymaga dopłaty 450 zł. Z tyłu mamy kolejne dwa USB-C w ramkach niczym żywcem wyjętych z ery USB-A. Tak jak wspominałem, niewielka kierownica pozytywnie wpływa na wrażenia z jazdy i najbardziej odczuć to można w mieście, gdzie naprawdę fajnie się przy jej pomocy manewruje. Dodatkowo samochód ogólnie jest całkiem zwrotny i żwawy. Jego gabaryty to 436 cm długości oraz 185 cm szerokości. Wyczuwalność krańców nadwozia jest rozsądna. Do przodu jest ok, do tyłu jest trochę gorzej przez rozmiary szyby i słupków, ale bez dramatu. Kamery 360 stopni oferują dobrą jakość, przy czym tylna w zupełności by moim zdaniem w tym modelu wystarczyła. Przy wyższych prędkościach układ kierowniczy niespecjalnie się utwardza, ale opór dobrany jest odpowiednio, aby też czuć pewną żwawość układu, ale zarazem reakcje są wygładzone, zatem auto prowadzi się neutralnie. Trochę ostrzejszy charakter wyzwolić można w trybie sportowym oferowanym w wersji GT, gdzie kierownica stawia większy opór, ale w Peugeotie nie ma niestety trybu indywidualnego, zatem w pakiecie dostaje się też bardziej sportowe reakcje silnika, cechujące się trzymaniem wyższych obrotów, które moim zdaniem nie są tu pożądane podczas normalnej jazdy. Dochodzi wtedy też symulowany, bardziej wulgarny dźwięk jednostki napędowej, który również do małego trzycylindrowca nie pasuje, ale jego na szczęście można wyłączyć. W zawieszenie ingerować nie można w żaden sposób i jest ono dosyć sztywne, też dosyć cienkie opony w odmianie GT mogą potęgować ten efekt. Nie jest tutaj jednak jak na mój gust zbyt twardo, aby uprzykrzało tę jazdę, po prostu od bardziej kanapowej miękkości są podwyższone crossovery, a 308 bardziej premiuje właściwości jezdne umożliwiające sprawne pokonywanie zakrętów. Mnie całościowo tym samochodem jeździło się bardzo przyjemnie, jak po prostu dobrze prowadzącym się hatchbackiem z bonusem w postaci małej kierownicy. Jeśli ktoś jednak preferowałby bardziej charakterystykę wspominanych crossoverów, to w gamie Peugeota w podobnej cenie co zaprezentowaną 308, czyli około 150 tysięcy złotych, można mieć także podwyższony model 2008, również z hybrydą i w wersji GT Exclusive. 2008 można wziąć również w leasingu operacyjnym u partnera Wahacz TV firmy Carlis Polska za 1673 zł miesięcznie. Rata taka możliwa jest przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i wykupie końcowym 30%, a widzowie kanału po wpisaniu uwagi do zamówienia Wahacz Free mogą mieć także darmowy transport wybranego auta. Link do oferty wrzuciłem w opisie filmu. Na tylnej kanapie, po ustawieniu przedniego fotela pod siebie, na kolana mam taki niewielki, ale jednak obecny zapas wolnej przestrzeni. Za to, gdy ten fotel jest maksymalnie opuszczony, to moje stopy mają niewiele miejsca dla siebie. Nad głową, gdy się bardziej wyprostuję, to lekko stykam się włosami z podsufitką, ale bez jakiegoś ostrego wbijania się zmuszającego do garbienia. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w niewielkim stopniu wystający. Tylna kanapa została wyposażona w rozkładany podłokietnik. Bagażnik 308 z miękką hybrydą ma 412 litrów pojemności. Dostajemy tutaj niski próg załadunkowy, sporych rozmiarów otwór oraz regularne kształty. Jedynie na łączeniu z oparciami tylnej kanapy podłoga przestaje być płaska. Na bocznych ściankach nie ma jakichś praktycznych dodatków, jest jedynie z lewej strony niewielka kieszeń. Pod podłogą mamy z kolei jeszcze trochę przestrzeni. Po złożeniu oparć w drugim rzędzie dostaje się podłogę z wyraźnym uskokiem.
Podsumowując, odświeżony Peugeot 308 moim zdaniem nie potrzebował specjalnych zmian, bo technologicznie daje on wciąż radę, a jego wygląd też się broni i nawet przedliftingowe wcielenie postrzegam jako swojego rodzaju rynkowy ewenement, ponieważ przy byciu jednak zwykłym modelem oferował on naprawdę wyrazisty design nadwozia i to bez konieczności dorzucania pieniędzy, bo w GT oczywiście efekt jest trochę lepszy, ale mówimy w dalszym ciągu o lekkich modyfikacjach względem podstawy. Najistotniejszą wprowadzoną nowością jest zatem korzystniejsza dla klienta struktura cennika, bo obojętnie którą wersję się kupi, można liczyć na korzyści finansowe. Z drugiej strony niestety wciąż brakuje tutaj moim zdaniem umiarkowanego silnika benzynowego, czegoś bez hybrydy plug-in, ale z 4 cylindrami i mocą około 160-180 koni, ewentualnie mocniejszego diesla. Jeśli ktoś jednak znajdzie układ napędowy odpowiedni do swoich potrzeb, to aktualnie testowany Peugeot jest samochodem bardziej opłacalnym niż wcześniej. I to wszystko, co przygotowałem o 308. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że i test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę, będzie mi z tego powodu bardzo miło. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!